Jak to jest być paladynem? Wydawać by się mogło, że dobrze, ale zawsze jest ale. To ja, Inubis, pan cienia, zdrajca zakonu Innosa, mroczny lord ożywieńców. Moja historia dotyczy zdrady, zbrodni i kary. Pytanie brzmi, czy na moim miejscu ktokolwiek postąpiłby inaczej. Postarajcie się mnie zrozumieć. Na początek wyobraźcie sobie, że jesteście w zakonie. Zakonie, który przysiągł walczyć ze wszelkim złem w imię Innosa. Zakon jest tworem silnym, ale tworzą go ludzie słabi. Przypomnijcie sobie choćby opowieść o nowicjuszach w klasztorze. Najważniejsze to nie tracić wiary, prawda? Nie tracić wiary w rzeczywistości. Innos przegrywa z Belialem Aldanos. Strażnik równowagi patrzy na to z boku i wpieprza gulasz. Dodatkowo system jest wadliwy, a pośród paladynów nie ma mężnych obrońców praworządności, tylko nadęci szlachcice przeświadczeni o swojej wyższości i zdrajcy. W przypadku porażki trzymający z orkami oraz renegaci. Jak w takim świecie utrzymać wiarę? Jakim sposobem można sądzić, że to wszystko jest dobre? To chaos, anarchia i łuda. Jak w takiej rzeczywistości nie spojrzeć w kierunku Beliara? Sam kruk się skusił, dzięki czemu przeżył. No dobra, raczej nieco dłużej pożył. Beliar jest sprawiedliwy. Bóg śmierci, do którego wszyscy w końcu trafiają na sąd ostateczny. A następnie Morgrad. Czyż to nie jest prawdziwsze niż mówienie o dobrze, gdy tak naprawdę chodzi o pychy i o pieniądze? Zaczynacie głosić swoje poglądy o tym, że Innos jednak nie jest taki nieskazitelny, jak się wszystkim wydaje. Daniny w złocie w zamian za błogosławieństwo i system jego kościoła, gdzie panuje kult jednostki, a dla arcymagów liczy się jedynie złoto. Dobrze widać to na przykładzie Adona, siostrzeńca gubernatora. Dobrze widać na przykładzie Pyrokara niechcącego dać Jergana na kapitana, bowiem jest u niego zadłużony. A żeby dołączyć do klasztoru, trzeba uiścić potężną daninę w złocie i owce. Owce, moi drodzy. A i tak nie mamy pewności, czy zostaniemy kiedyś magiem. Czy naprawdę warto za coś takiego walczyć? Belial przynajmniej jest sprawiedliwy. Śmierć spotyka wszystkich równo, a on sam nie chce złota, ba, daje ludziom w zamian za ofiarowanie ich krwi w chramach. Życie ponad złoto. Przeciwieństwo Innosa. Co więcej, to w zasadzie Innos jest tym złym. Ma monopol. Sprowadza Beliara do roli złego boga i nie pozwala legalnie go wyznawać. Jego wierni muszą kryć się w mroku. Faworyzuje się kult Innosa i Adanosa. Ich sramy są porozstawiane tak na wyspie, jak i w mieście. I zniesławianie, oszczerstwa i prowokacje. Wybijanie świątyń Beliara. No przecież on jest tym złym i nie należy mu ufać. Orkowie są szli. To Beliar ich stworzył. To jego wina. Bez znaczenia. I są tworami Adanosa. Tak jak i ludzie. Potrafią żyć w pokoju. Taki uszak traktuje ludzi jak przyjaciół. Gdy wejdzie się do ich miasta z Ulumuru, nie zaatakują nas, będą darzyć nas szacunkiem. A co z wyznawcami Innosa? Zobaczą wiernych Beliara. Od razu można usłyszeć. Znowu jedna z tych głupich bestii. I szarże z mieczem i pieśnią na ustach. Beliarowcy są źli, bo kryją się w podziemiach i mroku. Kryją się w podziemiach i mroku, bo są ścigani przez fanatyków Innosa. Są ścigani przez fanatyków Innosa, bo są źli. Mamy błędne koło. I dochodzi do tego momentu, gdy wasze przekonania wychodzą na jaw. Błyskawicznie popadacie w niełaskę i kończycie wygnani z zakonu z wilczym biletem. Nie robi to na was szczególnego wrażenia.
W zasadzie nawet nic was tam nie trzymało, żadna wiara czy przekonania. Bo w co tu wierzyć? Wchodzicie do podziemnej krypty. Nigdzie indziej nie możecie. Jesteście renegatami wyklętymi przez społeczność, bo zdradziliście dla Beliara. Narasta w was frustracja na zaszlepienie religijne i bezsensowny fanatyzm, gloryfikację jak i tuszowanie win. Gniew i złość twardo trzymają was na ziemi. Wtedy nadchodzi wam, by nawrócić was na właściwą ścieżkę, bo wie, że w głębi serca jesteście dobrzy. Ale zbłądziliście, czajcie. Włazi wam do komnaty jak na swoje, z pieśnią na ustach i poczuciem misji. Pozwalacie znaleźć ujście waszej złości, wdajecie się w walkę z fanatycznym wyznawcą Innosa. Ranicie go i ucieka z bólem. Każecie mu nigdy nie wracać. Oto teraz jest wasz dom i wasz świat, w którym nie ma miejsca dla takich jak on. Umiera nieopodal, nie mogąc zrozumieć, co sprawiło, iż przeszliście na złą stronę mocy, biedny głupiec. Większość uważa, że straciliście wszystko i jesteście nikim żałosnym robakiem, ale nie wy. Wy wiecie, że zyskaliście wolność od zaszlepienia. Przewodzicie innym. Nie wszyscy są inteligentni, ale w każdym drzemie wiara. Niestety umieracie z głodu, bo nigdzie nie kupicie jedzenia. Zabici przez fanatyków Innosa, bo jesteście plugawym wyznawcą Beliara. Bez znaczenia. Giniecie. Wasz Pan jest jednak najmiłosierniejszym z bogów i obdarza was nowym, wiecznym życiem. Byście stali się zbrojnym ramieniem głoszącym Jego słowo. To więcej niż kiedykolwiek moglibyście choćby sobie zamarzyć. Tworzycie własny zakon z poddanych Beliara, którymi każdy się staje po śmierci i gromadzicie siły, by móc bronić waszych przekonań. Niestety, wtedy przybywa on, marionetka w rękach bóstw, przekonana o konieczności mordowania wszystkiego, co beliarowskie. Twoi bracia nie atakują go pierwsi, ponieważ nie tego ich nauczacie. Chcecie udowodnić, że da się żyć w pokoju. Ten ich zaczepia agresywnie tnie mieczem, więc się bronią i giną. Odchodzą do Morgradu. Jeden po drugim, nawet ci, którzy przychodzą, by walczyć w ich obronie. Stajecie się wściekli, wychodzicie z mroku i krzyżujecie z nim miecze. Niszczy waszą cielesną powłokę i trafiacie na łono swego pana. Tak należy obchodzić się z bestiami. Zawsze to samo. Taki jest ten świat. Świat fanatycznego kultu Innosa. Wyznawcy Innosa niszczą kolejną świątynię twojego pana. Zabijają kolejne jego sługi, zagarniają moc smoka ożywieńca dla swoich korzyści. To tak postępuje. To w tym świecie jest barbarzyńcą.